No i co? Ale to nie jest przestępstwo. Jest wykroczenie. Wykroczeniem jest tutaj zatrzymanie się? Tak. Zmierzę się z panem, proszę pana, w tej sprawie. Nie ma problemu. Pan sobie zmyślać zaczyna teraz, wie pan? Zmyśla pan to. Ja tak ogólnie mogę dowiedzieć się, bo nie byłem przy kontroli. Przyczynę i chęć nagrywania strefy przygranicznej. Pan mi poda przyczynę i chęć wmawiania mi, że stoję w miejscu niedozwolonym. To ja panu podam wtedy. Idziemy w tym kierunku, bo to pan ten kierunek wyznaczył. Podpowiadam panu jak mogę. Ale nie ogarnia pan coś. No, ja tutaj nie jestem od ogarniania. No i jeżeli pan nie chce powiedzieć, że te auto stoi... No nie ma problemu, przecież ja zaraz wrócę. No to czy ja powiem panu, czy nie powiem? No stoi jakieś tu, nie wiem ile to jest, może ze 400. Jak ten kościół jest, czy co to jest po lewej stronie, tak chce pan podejść ze mną? A, czyli tam na tym, gdzie był kantor wcześniej, tak? Mam panu tu zajechać, bo za chwilę Nie, będę nie, wracał. To ja mogę panu zajechać tu, zaświecę światłami panu, tak się pożegnał z panem. Wszystkiego dobrego panu życzę, do widzenia. Nawzajem. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Straż Graniczna, młodszy proszę, nie bo przyczyna zatrzymania pojazdu w tym miejscu, mogę wiedzieć jaka jest? I noszenie kominiarki? Jak pan nie przesadza z kominiarką. Ja tylko zapytałem na razie. Proszę pana, jak pan ma na imię? Bo pan imienia nie... Panie... Przyjechałem pofilmować sobie tutaj tereny. Odbyłem sobie rozmowę miłą z panami ze Straży Granicznej. Korzystam ze swobód obywatelskich i to właśnie zrobiłem. Ma pan takie prawo? Mam, no. Ja potwierdzam. No to... Okej, coś jest nie tak? Nie, no bo stoi pan de facto Czym na wjeździe. Na wjeździe do czego? A gdzie pan Tam widzi? jest posesja jedna, A gdzie pan... tam jest posesja druga, a tu jest OSP Gronowo, posesja trzecia. Proszę pana, czy ja popełniam jakieś wykroczenie albo przestępstwo według A pana? czy stawanie, zatrzymanie pojazdów w miejscu niedozwolonym jest przestępstwem czy wykroczenie? Ja proszę pana się pana zapytałem, ponieważ to pan mnie zatrzymuje. No, Tutaj coś pan i ode mnie przyczyną było oczekuje. popełnione wykroczenie. A proszę pana, rozmawia pan z ekspertem w sprawie systemów informacji przestrzennych No, i wie pan dokładnie na jakiej działce ja stoję? No, Bo za chwilę okaże się, proszę pana, że to pan ma problem, a nie ja. ja nie mam problemu. Pan powiedział o jakimś wykroczeniu, na wjeździe zatrzymanie stoję. pojazdu. No i co, ale to nie jest przestępstwo. Jest wykroczenie. Wykroczeniem jest tutaj zatrzymanie się? Tak. Zmierzę się z panem, proszę pana, w tej sprawie. Nie ma problemu. Nie ma najmniejszego Czy problemu. mógłbym prosić od pana jakiekolwiek dokumenty, Proszę jeżeli pan posiada? Przed chwilą Straż Graniczna mnie legitymowała. Ale no to pana legitymowałem, a pojazd był kontrolowany? Nie był pojazd kontrolowany, bo ja nie byłem w pojeździe tam u nich. Aha, tam pan nie był w pojeździe, pan pierwszy raz tam się udał? Ja sobie pieszo poszedłem, proszę pana, żeby nagrać zgodnie z prawem to, co tam jest widoczne. Wyszli uprzejmi dosyć panowie ze Straży Granicznej. Podałem im wszystkie dane, wszystko powiedziałem, porozmawialiśmy i to jest, proszę pana, na tyle. Ma pan jakieś podejrzenie popełnienia A przestępstwa? czemu macie przepływ tego przestępstwa? Czy wykroczenia? No i proszę pana, pan powiedział do mnie, Znaczy mówi pan do mnie i poszedł tam gdzieś pan, tak? No dobrze, no to niech pan nie posądzi o to wykroczenie. Zobaczymy jak to się odbędzie, bo jak próbuj... No bo pan powiedział, że popełniamy wykroczenie, no dobra. Stoję w miejscu niedozwolonym, no to będzie pan musiał to udowodnić. No zobaczymy. Pan sobie zmyślać zaczyna teraz, wie pan? Zmyśla pan to. A czy jakieś dokumenty pojazdu pan posiada? Proszę pana, ja nie wiem, jeżeli Ma pan nie musi pan posiadać, ja tylko pytam, czy pan posiada. posiadam, proszę pana, chyba posiadam, nie wiem, zaraz zobaczę. Proszę pana, zróbmy tak. Czy ja popełniam wykroczenie, czy nie? Ale czy... Popełniam wykroczenie, czy nie? Niech pan się wycofa z tego, niech nie narobi pan sobie kłopotów, dobrze? Nie? Posądzając ludzi o wykroczenie, które nie popełniają? Podnoszę głos, bo pan mnie pomawia w tej chwili, rozumie pan? Nie, to pan powiedział, że ja tutaj staję w miejscu niedozwolonym.
Zakpił pan sobie ze mnie. Niech pan okaże mi legitymację służbową. Poprosiłbym. Mogę skończyć? Proszę. Oczywiście podam panu za chwilę wszystkie dane, bez żadnego problemu. To chodzi o pojazd. Ja nie pamiętam, czy... No ale jeżeli ja stoję w miejscu niedozwolonym, to... Pan lepiej... No. A tak ładnie już było. Ja tak ogólnie mogę dowiedzieć się, bo nie byłem przy kontroli. Przyczynę i chęć nagrywania strefy przygranicznej. Pan mi poda przyczynie i chęć wmawiania mi, że stoję w miejscu niedozwolonym. To ja panu podam wtedy. Idziemy w tym kierunku, bo to pan ten kierunek wyznaczył. Proszę pana, spokojny to ja będę, jak pan się wycofa z tych głupot, które pan opowiadał. Jeszcze widzę, że pan kpi sobie na dodatek. No, Czy mógłby pan uruchomić wówczas sprzed ostatniej przebiegu drogomierza? proszę bardzo. Proszę pana. Ja bym bardzo prosił, żeby pan nie pisał na moim samochodzie, dobrze? Ja piszę na notatniku. Dobrze, ale notatnika niech pan nie kładzie na mój samochód, jeżeli byłby pan tak uprzejmy. Teraz odpowiadam na pana, proszę bardzo. Pan młodszy chorąży. Dziękuję za okazanie legitymacji. Co z tym miejscem niedozwolonym, proszę pana? Pouczenie, jakiś mandat, czy co dostaję? Znaczy, powiem panu tak. No. Mandatowo niekoniecznie, bo są dwie opcje. No to jakie są opcje? Jest pouczenie. No. Na przykład mandatowo. Ale proszę pana, ja nie popełniam tu wykroczenia, to jest pana głupota mówienie. To proszę pana, to pan musi dowodzić tego. To jest skrzyżowanie. Gdzie jest skrzyżowanie? Niech pan mi pokaże, gdzie jest znak skrzyżowania tutaj. Ale musi być? Nie musi, ale gdzie jest? No to na jakiej podstawie pan twierdzi, że to jest skrzyżowanie? No jest droga jedna, jest utwardzona droga i skrzyżowanie dróg. Zna pan się na tym troszeczkę, czy nie? Łyknął pan kiedyś tego, czy nie? A ja nie byłem odwołany. Dobra. Jestem, to nie łykam. Dobra, niech pan decyduje, co pan robi, jak pan... Nie czekamy, bo czeka pan tutaj. Na co ja mam czekać? Kolega musi sprawdzić system. Dalej mam mi chęci fotografowania kierunku jeszcze nie ten? Proszę pana, pan postawia mnie w negatywnym świetle. Nie... Mam jakiś czas, żeby pan się nie nudził. Skąd to przypuszczenie, że ja się nudzę? Ile? 7,5 tak na trasie. Tak? A wiesz? 8 to jest max. Ile on ma? Czego ma? Kucy? Jak sprawnie? Długo panu tego są? Proszę pana, mam go gdzieś z 1,5 roku może. Jak silnikiem? No, to są bezawaryjne auta. Duży. Tak, to jest... Tak, tak. A, to nie, to on tam ma taką rzecz. Ja też mam... Powiem szczerze, jedynie z czego jestem tak naprawdę zadowolony, to to, że wjeżdżam i wyjeżdżam tam, gdzie chcę. Mhm. No i silnik. Ale ze spalania to już różnie było. Nie, ten jest wyjątkowo oszczędny, dlatego został przeze mnie kupiony. Jechałem do pana, to mi spalił 7,2 przy 140 takie jechania. Tam, no tam gdzie można, bo tam gdzie niegdzie nie można. Jeżeli o to chodzi. A skąd pan jest?
Ja wiem, wolę nie ujawniać tego takich danych. Żadne ujawnianie. Pan skąd jest? No nie wiem, jest Braniewa. Mieszkam w województwie pomorskim, tyle mogę panu powiedzieć. jak pana tutaj przyciągnęło, zaciągniony, tu się nic nie dzieje. Proszę pana, to mnie interesują takie różne rzeczy. Nagrywam sobie różne obiekty. Wszystkie, które mogę. Czyli właściwie wszystkie. No obecnie, teraz już tak. Także... Chociaż nie, to nie jest obiekt, także... No jakiś tam przygraniczny jest, czy tam graniczny, ale ogólnie mówię, robię to zgodnie z prawem zawsze i... Ktoś do mnie podchodzi i nie mówi, że popełniam jakieś wykroczenia, przestępstwa i tak dalej, to... Proszę pana, ja panu powiem. W sensie kamień, ale jest utwardzony. Musi pan zrozumieć jedną rzecz. Znaczy nie musi, ale taka propozycja moja jest. Nie chodzi o to, czy element tutaj na wierzchni jest utwardzony, czy nie, tylko jak to wygląda w systemie informacji przestrzennej. To jest przede wszystkim podstawa z wszystkiego. Panu nie bez powodu powiedziałem, że ja się na tym znam i wiem, gdzie parkować i mogę natychmiast to sprawdzić. W związku z czym akurat w tym miejscu mogę sprawdzić i nie widzi pan tu żadnych linii wyznaczających granice i tak dalej. Nie wie pan o tej drodze, jak ona jest oznakowana, a ja wiem. Właśnie dlatego, ponieważ w takich sytuacjach się znajduję. No słucham, no ja bym... I teraz proszę pana, ja powiem tak. Cały PiS polega na to, że to osoby, które kogoś obwiniają o coś lub mają taki zamiar, to po ich stronie leży ciężar dowodowy. Ja nie muszę się tłumaczyć z czegoś, że ja coś robię. Jak pan ma jakieś uwagi do mnie, wypisuje pan mandat, ja go nie przyjmuję, w sądzie będziemy dochodzić i wtedy za tą próbę, którą pan dokonał, ja będę w drugą stronę, jak zostanie udowodnione, że nie popełniłem wykroczenia. Tak to się odbywa. Nie oczekujmy dowodzenia niewinności czy wskazywania, skąd pan wie, że pan tu może. Nie, to jest dowód, leży po stronie tego, który chce. Proszę. Byłem, czekałem spokojnie kilkanaście minut, nie robiłem żadnego problemu. Rozumiem, że Straż Graniczna ma uprawnienia w takiej strefie do legitymowania osób i to większe niż policja, więc nie robię z tym żadnego problemu nigdy. Zresztą to jest pierwszy raz, kiedy mnie Straż Graniczna legitymuje, to jest inna sprawa, ale mówię... Słucham? Straż Graniczna na terenie Polski? Nie, ja rzadko jestem w strefach takich... Ale to teraz nie ma czegoś takiego. Ta strefa została już po... No możemy powiedzieć po poprzednim istotnie. Strefa jako strefa. Po tabliczki i tak dalej. Ale ogólnie... A czy wie pan jak... Ale ogólnie funkcjonariusze tam obecną mają możliwość widowania i kontrolowania na terenie celu. Ja rozumiem, ale trochę inaczej wygląda, jeżeli jesteśmy w strefie takiej, bo ta strefa jest, ona jest oddzielona, ona w przepisach istnieje, są kilometry i tak dalej. A co innego, pana uprawnienia poza taką strefą się trochę zmniejszają. One się wyrównują do, jeżeli chodzi do obywateli takich jak ja, do właściwie uprawnień policyjnych. W związku z czym ja normalnie, gdybyśmy byli poza strefą tą, to bym się nie dał wylegitymować i to wielokrotnie to już robiłem. Dlaczego? Poza strefą Straż Graniczna ma uprawnienia policyjne, poza strefą chyba się nie da wylegitymować Straży Granicznej. Bo ja policji, proszę pana, się nie daje wylegitymować poza tym, dlatego panu tak mówię. To znaczy czasem daje się, żeby sprawdzić, czy zrobią wszystko zgodnie z prawem, ale czasem nie robię tego i na przykład już taką sytuację miałem.
Policja nie ma uprawnień do legitymowania w każdej sytuacji. To są uprawnienia, to tak jak ma pan uprawnienia do kierowania samochodem, ale pod wpływem alkoholu no nie możemy tymi samochodami kierować. Więc nie możemy z tych uprawnień zawsze korzystać. Tak samo jest z policją, jak nie ma podejrzenia. Wolałbym jednak inne zastosowanie. Jakie? Jeśli pan posiada prawo jazdy, to nie uprawnia pana do prowadzenia wszystkich rodzajów pojazdów, tak? No można tak, ale Z tym alkoholem to czy się ma, czy się nie ma, nie powinno się i tak. no tak, no to zgadza się. No to lepiej wybrać taką opcję. No już tam wedle, że tak powiem, gustu. Bo de facto nawet hulajnogą nie wolno, tak? No tak, już teraz nie. Długo pan ma zamiar przebywać w naszym rejonie? Nie, proszę pana, już wyjeżdżam, wracam sobie do Braniewa. Daję panu taką informację. Tam to, Szerokie drogi życzę panu. wzajemnie. Do widzenia. Do widzenia. A gdzieś przy tym, do Braniewa kupy mi gdzieś tam dalej. Przy granicy gdzieś tam pan coś nie będzie. Nie, proszę pana, już... Myśmy zgłosili, jakby nikt panu gitary nie zawraca. Jasne, już przy granicy nie będę. Najbliżej granicy jak będę, to jest Braniewo i tylko będę się oddalał. To szerokie drogi. Wzajemnie.